Witam w kolejnym odcinku Stolarskie Triki z Ameryki i dziś pokażę Wam, jak na strugarce zrobić nogę zwężającą się ku dołowi. Jeżeli najłatwiej jest to dla mnie bynajmniej zrobić na strugarce. Oczywiście niektórzy robią to na piłach taśmowych, ale dla mnie jakoś jest poręczny na strugarce. Taka uwaga jeszcze, bo w życiu zrobiłem pewnie setki, jak nie tysiące stołów, dlatego że był czas, kiedy produkowaliśmy po prostu to dużo na wschód, za wschodnią granicę. Głównie były to nogi toczone, ale były też nogi proste, właśnie ścięte. I pamiętam, że jak zrobiłem prototyp pierwszego stołu i zrobiłem te nogi ze wszystkich stron ścięte, to przy stoliku kawowym wyglądało to ok, ale przy stole pokojowym albo kuchennym to wydawało się, wzrokowo było iluzja, że te nogi są krzywo, że one są po prostu tak ustawione. Dlatego unikać tego, robić tylko skos z dwóch stron, od strony wewnętrznej, a rogi zewnętrzne, te bardzo zewnętrzne, żeby były proste, to wtedy jest widać optycznie, że nogi są prosto, ładnie, a od środka, czy to z wąskiego brzegu, czy z długiego brzegu widzimy, że nogi są od środka ścięte. Mam tu strugarkę, którą wymieniłem kilka lat temu, dlatego że kupiłem ją, bo miała głowicę spiralną z nożami z węglików spiekanych. I jest to niesamowicie łatwe przy wymianie i przy ustawianiu. Po prostu wkładamy, zakręcamy, jest ustawione i nie ma zabawy z nożami. Druga sprawa, te noże przekręcam, bo to jest płytka kwadratowa i może być zmieniona, przekręcona 4 razy, czyli 4 razy możemy wymienić. Jak gdyby noże, zanim musimy wymienić całkowicie. Ja wymieniam to około raz na 3,5 do 4 lat. Tą maszynę mam 4 lata, wymieniałem, przekręcałem te noże raz. I tak dla ułatwienia, jeżeli wymieniacie noże, to zanim zaczniecie przekręcać te płytki, nie wiecie potem, z której strony była ona ostra, której tępa. Więc ta krawędź, która jest, wziąć czarnego markera, mazak permanentny, naznaczyć, to Wam zostanie cały czas i wtedy wiecie, która krawędź była już używana. I ja mam zasadę, że przekręcam zawsze zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wtedy się nie pomylę i wiem, że wszystkie są ostre krawędzie, że nie, że któraś mi tam została. Raz, że po prostu w tą samą stronę obracam, dwa, że mam je naznaczone. Co jest fajnego jeszcze w tej strugarce? Ano to, że kładzie się w obie strony prowadnica, że możemy kąt ciąć w tą stronę albo w tą stronę. Jest to niesamowicie pomocne, zwłaszcza jak strugamy. Jest nieraz potrzeba, żeby przystrugać materiał, który już jest pomalowany. No i wiadomo, żeby pomalowanym nie jeździć po prowadnicy, to jest bardzo użyteczne. Łatwo tu się zaciska. Także jestem zadowolony z tej maszyny, chociażby z tego względu, poza tą głowicą, że ona jest bardzo długa, ma stół, który materiał prowadzi do strugania 110 cm. 110 cm, dlatego tak długo kupiłem, bo potrzebna była do robienia drzwi, a wiadomo, że drzwi, te ramiaki muszą być dobrze zrobione, dobrze wystrugane, muszą być proste, bo jak one od początku będą krzywe, zrobimy to z krzywych ramiaków, te drzwi będą zawsze krzywe. Teraz przestawię kamerę i pokażę Wam, jak to robię. Zacznijmy od tego, że trzeba ustawić prowadnicę, pamiętać, żeby zawsze sprawdzić kąt prosty, czy jest dobrze ustawiony, bo potem nogi będą krzywe. Ja mam tutaj takie zatrzaski, ale zawsze sprawdzam manualnie. Tu mam ramiak, który jest niestrugany, jest krzywy, więc oblecę go dookoła po
1 mm go splanuję i wtedy pokażę Wam, jak robię wtedy te skosy. W zasadzie dwie strony mamy bardzo ładnie, te drugie dwie będziemy, troszeczkę są niedostrugane, ale będziemy już je robić skos, sprawdzić pięknie, czy jest kąt prosty. Zresztą było widać, że jeżeli stoły są równo ustawione, to idzie to bardzo równo, pięknie, płynnie. Te noże z węglików spiekanych biorą po prostu jak brzytwa. Bardzo lubię ustawianie tej maszyny, dlatego że tu tylko poluzowujemy i tu ręką mogę ustawić sobie w ciągu ułamka sekundy, żeby brało mi 2 cm albo więcej i żeby mi brało pół milimetra. Zacisnąć i już. Jak ja to robię? Wyobraźmy sobie, że bok listwa, która łączy nogi, będzie na 11 cm. Musimy zaznaczyć ze 3 cm dalej, potem Wam pokażę dlaczego. Czyli na jakieś 14-15 i ja tak ustawiam, że jak ten stół mi się zaczyna, tak ustawiam ramiak, tą nogę i tu z tyłu zakładam ogranicznik, dlatego żeby wszystkie te nogi były jednakowe, więc muszę się zaczynać w tym samym miejscu. Oczywiście to nie zacznie mi od razu brać z tego punktu, ale pokażę Wam potem, jak to wyrównać wszystko. Także ustawiamy tak jak teraz, oczywiście tu kąt prosty, żeby było, zresztą noga już jest splanowana, więc ona ma dookoła wszędzie kąt prosty. Tu założyć zacisk duży na tyle, i dobry, żeby Wam on nie poluzował, bo jak po prostu materiał popchnie w to i zacisk Wam puści, no to cały misterny plan, wiecie co, i wylądował. Ja ustawiam dość dużo tu, bo ja wiem ile, no żeby jak najszybciej. Podejrzewam, że to będzie jakiś centymetr, żeby brało, może więcej nawet. Zresztą widać. Oczywiście leżą tu cały czas pac, których używam do ciężkich rzeczy. Przy grubych rzeczach poręcznie jest założyć gumowe rękawice, bo wtedy one powoduje, że to się nie wyślizgnie Wam i jak już będzie cieni, to oczywiście używam pac, tych łapek takich, ale jak zaczynam, jest grubo, to używam rękawic. Druga sprawa, zaznaczyć sobie, które części będziecie jechać, żeby się nie pomylić nie dookoła. Ja tu naznaczyłem krzyżyki, które mam do planowania, a napisałem, że to jest na zewnątrz i to jest na zewnątrz. No i dobra, włączamy wyciąg.
Tu widać jak pięknie wyszła ta noga. To oczywiście pozostawiam waszej ocenie estetyki, ile ma być tu, a ile tu. Po prostu strugacie dotąd, dopóki to wygląda dobrze. Pamiętać, żeby liczyć ile razy, zresztą to będzie widać, że tu wyjdzie wam prostokąt, a nie kwadrat, jeżeli jedną stronę przejedziecie więcej razy, a drugą mniej. To po prostu nie będzie to równo. Druga sprawa, ja robię w ten sposób, że jak mam 4 nogi czy więcej, staram się nie robić więcej niż na 4 stoły na raz, bo się można pomylić. Czyli przejeżdżam jedną stronę i drugą i odkładam, jedno i drugą i odkładam i tak wszystkie komplety i potem zaczynam od początku. I przekładam to z miejsca na miejsce, gdzie stoję, także wtedy wiem, że wszystkie nogi były strugane tyle samo razy. Jak będziecie kładzili w to samo miejsce, możecie się pomylić i potem po pomalowaniu okaże się, że jedna noga jest odrobinę grubsza, co nie zauważyliście wcześniej, a potem ktoś wam to wytknie i co? Poprawić potem to jest nieszczęście. Po takim czymś zostaje taki minimalny dent, taki jakby wjazd. Jak się tego pozbyć? Tu już nie będzie nam potrzebny zacisk, więc zdejmujemy zacisk. I wtedy ustawiamy na grubość, ile to jest tutaj, na ile to jest wjechane. U mnie to jest jakaś 1/32, czyli to jest 1/4 1/8, czyli to będzie około pół milimetra. Odsuwam to, żebyście widzieli, jak to bierze, bo po prostu jak zasłonię tak jak normalnie to robię, to nie będziecie widzieli w ogóle co ja tu robię. I wtedy przejeżdżacie tą stronę, którą strugaliście z tym wgłębieniem, tą i tą, tak jak teraz, po całości, to jest pół milimetra, czyli praktycznie wymiar wam nic nie zmieni. Splanuję wam to i zaczyna się pięknie, równo w tym samym miejscu. Zaraz już wam pokazuję. Mogliście zaobserwować, że to zebrało pięknie, zaczyna się teraz w tym samym miejscu i praktycznie zaczyna się w tym samym miejscu i praktycznie noga jest zrobiona. Może iść do następnej, na następny stół do operacji następnej. Jeżeli teraz, tak jak mówiłem, na 11 cm wam się będzie zaczynał listwa łącząca, więc nie będzie idealnie tu, ale zawsze się robi tak, żeby ta listwa zaczynała się wyżej. Po prostu lepiej to wygląda niż celować, że ta listwa się wam zgodzi na równo, bo jeżeli z jakiejś przyczyn coś tam skopiecie i przestrugacie bardziej, albo będzie większe wgłębienie i będziecie musieli przestrugać jeszcze raz, wtedy wam się to cofnie. I to bardzo głupio wygląda, jeżeli listwa zaczyna się poniżej tego zaczęcia skosu. Tak jak mówiłem, mamy nogę zrobioną. Jest to dość łatwy sposób i co jest najważniejsze, że po przestruganiu na ostrych nożach czy na karbajdowych, czyli z węglików spiekanych, mamy piękną powierzchnię, idealnie równo, że tylko trącić papierem i może to iść do bejcowania czy do kładzenia farb. Także jak mówiłem, niektórzy lubią
węższy dół, inni wolą trochę grubsze, także to już pozostawiam waszej ocenie, jak to chcecie. I tak jak mówiłem, że jeżeli to jest róg zewnętrzny, to wzrokowo wygląda to równolegle i prosto. Jeżeli to by było tak, że to by był róg zewnętrzny, to widzicie, że to by wyglądało, jakby było z 4 stron ścięte, to wyglądałyby te nogi krzywo, że schodzą się do środka, że po prostu są źle ocenione. To w zasadzie tyle odnośnie robienia nóg na strugarce. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście zapraszam do oglądania następnych odcinków. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału i niech moc będzie z Wami.